Cześć, tu Borg, Retrogralnia. Witam Was w dniu Wigilii Bożego Narodzenia. Prawdopodobnie dzisiaj wieczorem obdarujecie najbliższych prezentami, a i pewnie też kilka sami dostaniecie. Myślę więc, że z tej okazji mogę Wam zaproponować jeszcze jeden podarek. Podarek bezproblemowej emulacji gier DOS-owych na współczesnych PC-tach. Dzisiaj Wam opowiem o projekcie ExoDOS. Zanim to jednak zrobię, zapraszam do zapoznania się ze świąteczną ofertą firmy PCBWay, dostawcy wszelakich usług i produktów związanych z projektowaniem i tworzeniem customowych płytek PCB. Ostatnio chwaliłem się poduszką, jaką otrzymałem od naszego partnera w prezencie, ale jak widzicie, nie było to wszystko. PCBWay ma jednak też prezenty dla Was w postaci trwającej do końca roku świątecznej promocji. Zajrzyjcie, sprawdźcie, a nuż może Wam coś wpadnie w oko. Wracając jednak do mojego prezentu dla Was. ZX Spectrum, Commodore, Atari, Amiga były one dla dużej części z nas pierwszymi maszynami do grania, od których zaczynaliśmy naszą zabawę. Ale jeśli nie było się zapalonym i hardkorowym amigowcem, przychodził taki czas, w którym zmieniało się je na dorosłego peceta. Strzelam też z pewną dozą pewności, że dużo z nas podmianki tej dokonało pod koniec pierwszej połowy lat 90., a może nawet wcześniej. Dla mnie na przykład czasy liceum to właśnie czasy młodzieńczego pecetowego grania, które przez lata nie uważałem za prawdziwe retro, ale gdy jakiś czas temu pękła mi 40 i wspominam Duma, UFO, Transport Tycoon, X-Winga czy TIE Fightera, to mogę Wam powiedzieć, melancholia tego czasu już na mnie działa. Chcąc wrócić do tamtych gier, mamy kilka opcji. Część z nich na szczęście tak naprawdę nigdy nie odeszła w zapomnienie i tytuły takie jak Doom, Duke, Cezar, UFO, Transport Tycoon czy inne są dalej z nami w postaci kolejnych edycji i remasterów, tych oficjalnych, tych nieoficjalnych i czasami łatwiej, a czasami trudniej można je zdobyć i w nie zagrać. Sporo gier z DOS-a znajdziemy też na Gogu, który w końcu zaczynał swoją historię jako sklep oferujący nam za niewielkie pieniądze stare, dobre gry. Niestety z przykrością muszę stwierdzić, że choć oferta sklepu poszerza się, to gry DOS-owe trafiają na niego coraz rzadziej. Plus muszę powiedzieć, że mam wrażenie, że również przygotowanie ich do działania z nowymi OS-ami jakoś tak, no może to za mocne co powiem, ale zaczęło być dla Goga drugorzędne. Sam kupiłem ostatnio kilka gier, które po prostu są niegrywalne, choć powinny. Jeśli więc nie przygotowane przez wydawcę wersje, to może samodzielna konfiguracja emulatorów. Muszę powiedzieć, że jest ich naprawdę sporo. Po pierwsze mamy emulatory DOS-a, jak DOSBox i miliony jego rozszerzonych wersji. Po drugie emulatory całych komputerów, jak 86box czy PCEM. Ale czy naprawdę, żeby sobie pograć, i mówię to z dużym naciskiem, żeby sobie pograć, czy naprawdę musimy bawić się w konfigurację nie tylko DOS-a, ale i całego komputera? Zresztą może już nie pamiętacie, jak wyglądały ekrany startowe Waszych maszyn w latach 90. Ja pamiętam, miałem przy bucie około 8 konfiguracji Configsysa i AutoExeca do wyboru. Z małą i dużą ilością pamięci podstawowej, z MMS-em, z XMS-em, z dużą wartością files dla Windowsa, z takimi sterownikami, z tamtymi sterownikami. Wtedy mnie to bawiło, teraz przyprawia o ciarki. A pamiętacie jeszcze, jak do tego doszły kwestie związane z 3D i siecią? Nie zapominajmy też o konfiguracji każdej gry osobno. No dobra, nie było to za trudne, ale teraz czy nam się chce w to bawić? A zbudowanie sobie retrokomputera? Zapytacie? Na potrzeby muzeum zbudowałem ich kilka i mogę Wam powiedzieć, że to naprawdę nieprzyjemna robota. Nie samo budowanie. Budowanie jest super, ale instalacja OS-u, sterowników, przegrywanie gier. I co? Będziecie może wypalać CD-ki, czy kopiować gry na dyskietkach? A może sobie zainstalujecie w PC Goteka? Można się tylko puknąć w głowę i zostawić takie zabawy na emeryturę. A? Złóż coś nowszego z USB, powiecie. Tylko po co mam składać nowszego kompa, jak już takiego kompa mam na biurku? I teraz, jak na białym koniu, wjeżdża projekt ExoDOS. Projekt, który rozpoczął swój żywot w roku 2007 jako dzieło wtedy jeszcze jednego człowieka, Exo, jako zbiór przygodówek do sensownego i prostego odpalania, do którego później doszły RPG, później kolejne i kolejne tytuły,
Także w wersji 5, już przygotowanej także przez społeczność, mamy ich ponad 7200. Exodus jest odpowiedzią na problemy uruchamiania gier DOS-owych w tak prosty sposób jak z kartridży, nie martwiąc się o tym, że były one oryginalnie dostarczane na dyskietkach 5,25 cala, 3,5 cala czy na CD-ROMie, że zostały stworzone na monochromatyczną kartę graficzną Herkulesa, EGA, VGA czy DFX-a, że miały obsługę dźwięku na PC Speakerze, Covoxie, Sound Blasterze, Adlibie, że wymagały tyle a tyle takiej ilości pamięci. Emulacja w projekcie zapewniona jest dzięki wspomnianemu wcześniej DOXBoSowi z różnymi dodatkami, który potrafi emulować powyższe systemy, a jednocześnie my sami nie musimy się martwić o jego konfigurację. Do Exodusa trafiło ponad 7200 tytułów, które stanowią pokaźną część zarówno tych wydanych, tych shareware'owych, jak i niekomercyjnych. Najstarsze tytuły sięgają nawet roku 79, a do każdego z nich został przygotowany specjalny plik z konfiguracją, który pozwala na poprawne odpalenie gry w DOSBoxie z odpowiednimi ustawieniami procesora, pamięci, kart graficznych, dźwiękowych, sieciowych itd. To, że Exodus jest zbiorem 7200 gier, które po prostu działają, to już wiele, naprawdę wiele. Ale to jednak nie wszystko. Oprócz tego jest skarbnicą czegoś, co można nazwać i nazywamy kontekstem historycznym. Do gier dołączona jest ogromna baza metadanych o nich, pozwalająca na sortowanie, filtrowanie, wyszukiwanie, no i oczywiście dowiedzenie się jak najwięcej o danym tytule. Dodatkowo, jeśli było to tylko możliwe do znalezienia, do gry dołączone są instrukcje, obrazki, pudełka, mapki, muzyka. Exodusa można traktować dzięki temu trochę jak encyklopedię gier. Jest też ogromnym projektem prezerwacyjnym. Nie wiem, czy zdajecie sobie z tego sprawę, ale naprawdę sporo gier z DOS-a praktycznie zaginęło na przestrzeni dziejów. Dyskietki się zgubiły, uszkodziły, wydawcy przestali istnieć, archiwa pojechały na śmietnik, a to, co zostało w sieci, często okazuje się wersjami okrojonymi z filmów, wideo, muzyki dla oszczędności miejsca lub w jakiś inny sposób zmienionymi, bo przecież nigdy nie miały być źródłem oryginalnych wersji, tylko wersji pirackich. Exodus jest próbą dotarcia do pierwotnych plików i stworzenia z nich archiwum, które tym razem nie przepadnie. Jest odpowiedzią na potrzebę prezerwacji gier w ich oryginalnej formie, ale też z możliwością zagrania w niej i poznania ich na żywo. Jasne, wspomniane przeze mnie na początku tytuły na pewno Wam są znane, ale wśród tych 7200 gier w Exodusie znajdziecie masę takich, o jakich istnieniu nawet nie wiedzieliście, a czasami po prostu o nich zapomnieliście. Rzecz jasna, większość z nich to okrutny szrot, ale historia nie wybiera. Nie możemy pamiętać retro czasów przez pryzmat samych perełek, co jest często mega popularnym, ale odklejonym od rzeczywistości podejściem. Szrot też zasługuje na pamięć, chociaż na szczęście dla zdrowia psychicznego już w samej liście gier możemy je posortować po ocenach. Jak zdobyć Exodusa? Wystarczy wejść na stronę projektu i ściągnąć jedną z dwóch wersji z sieci Torrent. Większa z nich zajmuje ponad 500 GB. Przed rozpakowaniem jeszcze Wam spuchnie. Jest to paczka właśnie z tymi wszystkimi grami. Mniejsza wersja to ledwie 50 GB i zawiera tylko metadane i dodatki historyczne. Każda gra, którą zechcecie z niej uruchomić, będzie się musiała ściągnąć z sieci. Polecam Wam oczywiście ściągnięcie pełnego zestawu, choć ja sam zrobiłem to dopiero po roku od dowiedzenia się o projekcie, bo wcześniej nie miałem na niego miejsca na dysku. Po ściągnięciu musimy uruchomić program Setup BAT i poczekać na zakończenie instalacji, rozpakowywania plików. Po drodze, w sumie chyba około godzinnej przygody, musimy kilka razy wcisnąć spację, więc nie możemy zostawić komputera samego sobie. Na końcu musicie jeszcze odpowiedzieć na kilka pytań, jak włączenie korekcji proporcji obrazu, czy ukrycie na liście gier dla dorosłych. Frontendem Exodusa jest program Launchbox, raczej prosty w użyciu browser, w którym po prawej stronie znajdziecie możliwość filtrowania gier po przeróżnych ich aspektach, na górze możliwość sortowania po tych samych aspektach, po prawej informacje o wybranej grze, a na środku ich listę. Klikając Enter na wybranej grze powinniście ją uruchomić, jednak gdy jeszcze nie mamy jej rozpakowanej, najpierw uruchamiana jest właściwa instalacja, czyli rozpakowanie
a w wersji lekkiej pakietu musimy ją jeszcze w tym momencie wcześniej pobrać z sieci. Po instalacji zostaniemy jeszcze zapytani o to, czy chcemy stosować jakieś specjalne opcje graficzne. Najpierw będzie pytanie o włączenie korekcji proporcji, później o to, czy chcemy grać w okienku, czy na pełnym ekranie. Ja zazwyczaj wolę grać na pełnym ekranie, choć zauważyłem, że gry, które korzystają np. z emulacji 3D Fixa, jeśli posiadamy więcej niż jeden monitor, potrafią się nam zgubić. Także te wyjątkowo odpalajcie w okienku lub wyłączcie w Windowsie niepotrzebny ekran. Na końcu padnie pytanie o chęć zastosowania specjalnych filtrów obrazu. Pozwalają one na granie tak jak dawniej lub w troszkę upskalowanej rozdzielczości, różnymi metodami, nawet z dodaniem zakłóceń jak na telewizorze. Jakby ktoś kiedyś grał na telewizorze. No dobra, w CGA chyba się grało na telewizorze. Po instalacji grę możemy odpalić. Tutaj zazwyczaj pojawi się nam kolejne kilka opcji do wyboru. Jak wspomniałem wcześniej, bardzo często daną grę w DOSie można było skonfigurować na różne sposoby. ExoDOS nie umożliwia zazwyczaj uruchamiania konfiguratora, a zastępuje go kilkoma prostymi pytaniami do nas. Jeśli gra obsługiwała kilka rodzajów dźwięku, to zostaniemy zapytani, jaką wersję uruchomić. Od PC Speakera, Covoxa, poprzez Adliba, Soundblastera do Gravis Ultrasound. W zależności jaką wersję wybierzemy, uruchomić nam emulację odpowiedniej karty, a my, przełączając się między nimi, możemy poznać tą samą grę w różnych wersjach. Podobnie jest zresztą z kartami graficznymi CGA, EGA, VGA, SVGA czy 3DFX. Możemy się pobawić i sprawdzić, jak gra wyglądała na jakiej karcie, jeśli oczywiście ją wspierała. Trochę gorzej mamy się, jeśli idzie o sterowanie. Szczególnie wczesne gry miały czasami naprawdę absurdalną klawiszologię. Jeśli gra wyszła tylko na joystick, a tak o dziwo są takie gry, jest ich nawet sporo, powinny Wam zadziałać kursory oraz Fire na klawiszach Z i X. Jeśli chodzi o klawiaturę, to jeśli nie działają klawisze kursorów, to możecie spróbować WSAD albo na przykład OP, AZ i kilku innych kombinacji wymienionych w manualu ExoDOSa. Tak, przyznam się, że przez to kilka gier ze sterowaniem rodem ZX Spectrum po prostu mnie odrzuciło. Mamy też czasami opcje sieciowe, których nie testowałem, ale słyszałem, że działają całkiem dobrze. Przydatne skróty klawiszowe. Jeśli chcemy wyjść z gry, wciskamy Ctrl i F9, Ctrl i F10 wyłącza i włącza przechwytywanie myszy, Ctrl i F11 i F12 zmniejsza lub zwiększa prędkość działania gry, z czego akurat korzystałem, bo mam wrażenie, że niektóre najstarsze gry mimo wszystko chodziły mi trochę za szybko. No i jeszcze Alt-Enter to wyjście, wejście z trybu pełnoekranowego, ale szczerze lepiej go włączyć na starcie gry, bo czasami inaczej się sypie. W browserze pod prawym klawiszem na liście gier mamy także możliwość ponownej konfiguracji i odinstalowania gry, odinstalowania, a nie skasowania, uruchomienia samej konfiguracji efektów ekranu, a jeszcze w opcji media możliwość przejrzenia obrazków, manuala, muzyki i innych dostępnych tam czasami rzeczy. Tam właśnie leży ten kontekst historyczny. Jeśli więc macie miejsce na dysku, zapuśćcie sobie ściąganie. Jeśli oglądacie ten film w poranek przed Wigilią, to może nawet zdążycie z wszystkim, zanim przyjdzie do Was Gwiazdor. Dzięki temu będziecie mogli, korzystając z wolnego, przejrzeć sobie ogromną bibliotekę i odnaleźć gry, w które graliście te 25-30 lat temu. Gwarantuję Wam, przeglądając gry po latach, traficie na perełki, o których już nie pamiętacie i tylko mam nadzieję, że będą one należały do takich, które zestarzały się dobrze. Dziękuję Wam za wsparcie kanału, czy to na Patronite, czy to na YouTubie. Zajrzyjcie na naszego Discorda i życzę Wam smacznego karpia. Pozdrawiam serdecznie, Work Retrogralnie.